Cześć, to jest kolejny odcinek, w którym prezentuję eksponaty z mojej kolekcji starych odkurzaczy, czy starego sprzętu gospodarstwa domowego. Dzisiaj chciałem zaprezentować pewien fajny, ciekawy gadżet i chyba też, myślę, rzadki, związany ze starymi odkurzaczami, który właśnie odebrałem z poczty. Jak za chwilę zobaczycie, z powodów oczywistych w moim przypadku zapewne ta rzecz szczególnie się nie przyda, ale i tak jest fajna, i tak jest ciekawa i w tym krótkim odcinku chciałem o niej właśnie opowiedzieć. W tym pudełeczku znajduje się suszarka do włosów montowana na odkurzaczach z lat 60., na polskich odkurzaczach z lat 60., głównie tych produkowanych w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego, tak jak odkurzacz Gamma 2. Akurat ten egzemplarz, który tutaj pokazuję, jest odkurzaczem wyprodukowanym w fabryce w Kętrzynie, ale o tym opowiem przy zupełnie innej okazji. Będę chciał go rozkręcić, pokazać, jak jest zbudowany, pokażę też inne egzemplarze odkurzaczy Gamma i Gamma 2, które mam w mojej kolekcji. Suszarkę montowano na wylocie powietrza. Tutaj możecie zobaczyć fabrycznie przygotowane w tym celu gniazdko elektryczne. Suszarka była po prostu wtykana w to gniazdko i osadzana na wylocie powietrza. Wydaje mi się, że powinna tutaj jeszcze na tej końcówce być śrubka mocująca, która po prostu blokowała ją mocniej w odkurzaczu. Jak widzicie, ona jest dosyć luźna. Mam także instrukcję, oryginalną instrukcję odkurzacza Gamma 2. W tym przypadku pokazana jest na zdjęciu, które za chwilkę pokażę, suszarka troszeczkę innego typu, ale działająca dokładnie na tej samej zasadzie. Nie mam takiej, jak była tutaj dokładnie w instrukcji, natomiast jestem przekonany, że ta suszarka też doskonale pasuje. W instrukcji można też zobaczyć zdjęcie z propozycją wykorzystania odkurzacza Gamma 2 właśnie jako suszarki do włosów. Ta suszarka pasowała także do innego, chyba znanego Wam już odkurzacza, również z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, odkurzacza Alfa K2. Można ją było zamontować także tutaj na wylocie powietrza. Jest tutaj również specjalnie przewidziane do tego celu gniazdko. Jak widzę, także przydałaby się tutaj ta śrubka mocująca. Tutaj wiem na pewno, że ta suszarka nie będzie działała, ponieważ gniazdko nie jest podłączone do prądu. Po prostu nie ma tutaj doprowadzonych kabli. Myślę, że podczas jednej z jakichś napraw zostało to zdemontowane. Natomiast nie byłoby to wielkim problemem przygotować gniazdko dla tej suszarki. Ona na pewno by działała. Jak jest w przypadku tej gammy, nie wiem, nie próbowałem tego jeszcze. Bardzo chętnie zaraz razem z Wami wypróbuję tę suszarkę. Wydaje mi się, że suszarka bardzo ładnie działa. Powietrze wylatujące z samego odkurzacza jest chłodne, natomiast po jej podłączeniu czuć wyraźną różnicę. Czuć, że to powietrze może nie jest gorące, ale jest w każdym razie dosyć ciepłe. Według danych na tabliczce znamionowej ta suszarka ma moc 400 W. I myślę, że suszenie nią włosów, pomijając fakt, że obawiam się, iż taki odkurzacz mógłby, jeżeli by nie został wcześniej wytrzepany, mógłby po prostu nieco kurzyć i włosy mogły się by pokryć taką szlachetną siwizną, to jednak można by je dość skutecznie wysuszyć. Na chwilkę chciałem Wam pokazać, jak ta suszarka wygląda w środku. Tutaj dobrze widać element ceramiczny, widać spiralę grzewczą. To jest wszystko w bardzo ładnym stanie. Z przodu znajduje się taka sprężynka, która dociska całość i sam wylot grzałki chroniony jest taką siateczką metalową.
Grzałka, jak wspomniałem, wyprodukowana w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego w roku 1965. Bardzo mnie ciekawi, może na chwilkę rozkręcę ten odkurzacz, bardzo mnie ciekawi podłączenie kabli pod gniazdko. Może w pierwszej kolejności wyłączę odkurzacz z prądu jednak. Nie jestem pewien, prawdę mówiąc, czy napięcie na gniazdko grzałki jest cały czas podłączone, czy tylko w momencie... Czy tylko w momencie uruchomienia odkurzacza, ale to akurat możemy bardzo łatwo sprawdzić. Nie, już wszystko jasne. Gniazdko grzałki uruchamia się w momencie włączenia odkurzacza. Jest to oczywiście logiczne, no bo inaczej można by zostawić włączony do prądu odkurzacz, włączoną grzałkę i ona za chwilę by się przepaliła. Dlaczego w ogóle w to wątpiłem? Ponieważ widziałem w internecie jeden filmik, w którym no ewidentnie grzałka zaczynała grzać w momencie, kiedy włączono ją w gniazdko w odkurzaczu, mimo że sam odkurzacz nie był włączony. Ale prawdopodobnie albo był to jakiś starszy model, który tego zabezpieczenia jeszcze nie miał, albo był to jakiś odkurzacz po przeróbkach, w którym po prostu napięcie na gniazdko grzałki było cały czas aktywne. Także tutaj wiemy, włączenie odkurzacza, włączenie silnika uruchamia jednocześnie gniazdko tej grzałki. Rozsądne i w miarę bezpieczne w użytkowaniu. Dobrze, mogę ten odkurzacz z powrotem złożyć. Dzisiaj nie będę go rozkręcał. Chciałbym poświęcić mu zupełnie nowy, inny odcinek tych prezentacji. Odkurzacz Gamma 2 jest już z powrotem zmontowany. Widzicie tutaj zresztą tą charakterystyczną dla niego bardzo praktyczną stopkę, która właśnie mogła służyć głównie przy wykorzystywaniu tego odkurzacza w charakterze suszarki do włosów. No cóż, rozumiecie teraz chyba, dlaczego w moim przypadku suszarka do włosów nie jest urządzeniem pierwszej potrzeby, ale mimo to jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego gadżetu, którego w komplecie z odkurzaczem, kiedy go pierwszy raz kupowałem, nie było. Jak wspomniałem, mam w kolekcji dwa polskie odkurzacze, czy też dwa typy polskich odkurzaczy, które można było wykorzystywać z tego rodzaju suszarką, Gammę 2 i Alfę K2, ale to nie były jedyne polskie odkurzacze, w których stosowano podobne rozwiązanie. Za chwilę pokażę Wam kolejny. To jest inny eksponat z mojej kolekcji, chyba dosyć rzadki. Odkurzacz Syrenka wyprodukowany w stołecznych zakładach sprzętu gospodarstwa domowego w roku 1959. O tym odkurzaczu dzisiaj nie będę szczegółowo opowiadał. On jest, myślę, że bardzo ciekawy i dosyć rzadki. Mam co do niego kilka pytań, które chciałbym Wam zadać, w każdym razie tym spośród Was, którzy być może z tym odkurzaczem się już spotkali. Natomiast chciałbym zademonstrować funkcję suszarki, która również w przypadku tego odkurzacza jest możliwa. Na szczęście, kiedy go kupowałem, udało mi się go nabyć za nieduże pieniądze razem z całym zbiorem gadżetów, które temu odkurzaczowi od początku towarzyszyły. Wystarczyło odmontować worek. Wystarczyło zdjąć z tego odkurzacza ssawki.
Można było zamontować tutaj taką podstawkę. Należało jeszcze, przepraszam, zdemontować uchwyt drążka. Na razie odłożę. W tym urządzeniu, podobnie jak w tym poprzednim odkurzaczu Gamma 2, suszarkę montowano na wylot powietrza i podłączano do przygotowanego w tym celu gniazdka. On ma w tej chwili uszkodzony przełącznik. Nie będę niestety w stanie pokazać Wam, jak działa sam odkurzacz, natomiast uwaga, grzałka natychmiast zaczyna się nagrzewać. To jest właśnie ten przypadek, o którym mówiłem przy odkurzaczu Gamma 2. Niezależnie od tego, czy odkurzacz jest włączony, czy wyłączony, to gniazdko jest cały czas pod napięciem, nagrzewnica zaczyna działać, czyli potencjalnie może to mieć bardzo niebezpieczne skutki, jeżeli ktoś zostawi tego rodzaju odkurzacz po wyłączeniu go w domu. Może to nawet doprowadzić do pożaru. Obiecuję, że tym odkurzaczem zajmę się przy najbliższej okazji. Pokażę Wam dokładnie, to jest bardzo ciekawa konstrukcja. Pokażę Wam przy okazji ten odkurzacz. Spróbuję przedtem dowiedzieć się czegoś o jego historii. Nawiasem mówiąc, tych grzałek nie można było zamieniać. Ta grzałka z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego w żaden sposób nie pasuje do odkurzacza Syrenka z 1959 roku i odwrotnie, one mają zupełnie inny rozstaw końcówek. Ale zasada działania, moc działania jest dokładnie taka sama. Myślę, że to chyba wszystko na temat stosowania odkurzaczy w funkcji suszarek do włosów. Wydaje mi się, że ta moda minęła wraz z latami 60., minęła wraz z rozpowszechnieniem się znacznie poręczniejszych, mniejszych, lżejszych, ręcznych suszarek do włosów. Nie wiem, przyznaję, że nie spotkałem się poza tymi polskimi odkurzaczami, nie spotkałem się z innymi modelami w innych krajach odkurzaczy, które służyłyby w tym samym celu. Chociaż zapewne one były, jeżeli o nich wiecie, proszę napiszcie o tym w komentarzach. Wiem, że w samych początkach historii odkurzaczy pojawiały się jakieś pomysły podłączania odkurzacza do tostera elektrycznego i z kolei wykorzystywania tego ciepłego powietrza nagrzanego przez toster do suszenia włosów, ale być może były jakieś fabryczne rozwiązania w zagranicznych odkurzaczach, które także powodowały, że odkurzacz mógł być wykorzystywany do suszenia włosów. Jeszcze raz podkreślam, zastanawiam się, czy taka piękność z lat 50. czy 60., która w ten sposób wysuszyła sobie jakąś finezyjną fryzurę, nie była po prostu potem pełna kurzu po uprzednim odkurzaniu dywanu w mieszkaniu. Ale nie wiem, nigdy tego nie robiłem, niestety nie jestem w stanie sam finezyjnej fryzury i jej suszenia wypróbować. Także tyle na dzisiaj. Obiecuję, że o tych ciekawych odkurzaczach, o serii odkurzaczy Gamma czy Gamma 2, o odkurzaczu Syrenka opowiem przy innej okazji. Postaram się zreperować też ten przełącznik odkurzacza Syrenka. I to chyba tyle, a także przy innej okazji być może pokażę także kilka eksponatów z mojej kolekcji, kilka starych suszarek do włosów, które już nie są dodatkami do odkurzaczy, tylko urządzeniami stworzonymi, skonstruowanymi specjalnie do pełnienia tej funkcji. Dziękuję bardzo i do następnego razu.